Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch 2. Dzisiaj zaprezentuję składankę Disney Afternoon Collection, która na Switcha została wydana całkiem niedawno, bo właśnie w tym 2026 roku. Gra jest dostępna zarówno cyfrowo, jak i pudełkowo. Ja mam wydanie cyfrowe, bo dosłownie za kilkanaście złotych było w promocji. Gra już jest znana od lat. Mam ją chociażby na PlayStation 4, tylko że w wersji na Switcha dodano jeszcze dwie gry ze SNES-a w tej składance, czyli Bonkers z 94 oraz Goof Troop z 93 roku. Więc to jest taka zmiana, dwie gry jest więcej. Więc na szybko sprawdźmy sobie po kolei według roczników wszystkie gry. Najpierw DuckTales. Tą grę akurat już przeszedłem na tej składance. No jest to oczywiście kultowa gierka znana z NES-a, no chociaż u nas w Polsce to oczywiście głównie z Pegasusa, a nie z NES-a, bo NES-a to w Polsce miał mało kto, bym powiedział na pewno. Także DuckTales, gra taka, można powiedzieć, płaszczyznowa, gdzie wujkiem z Knerusem przemierzamy świat i tu jest ciemno, to słabo widać. I jest bardzo krótka ta pierwsza część, bo ma tylko 5 leveli, no potem w sumie jeszcze musimy później się wrócić do... Oj, zginąłem. Ciężko się tak gra patrząc przez kamerę, no ale nieważne. Więc to jest wujek Sknerus. Druga gra na liście to Chippy Dale 1 z 1990 roku. Tą grę na tej składance również już ukończyłem. Tutaj jeszcze jak wciśniemy ZR, to mamy dostęp do takich opcji, jak możemy włączyć na przykład filtr TV. Ja gram z tym filtrem, bo mi się wydaje, że lepiej wtedy wyglądają gry. Można robić save'a, można wczytywać grę. GPD 1 jest krótszy od dwójki, bo ma też zaledwie tam, nie wiem ile leveli, z 10 może, ale te levele są krótkie i dość proste. Ogólnie GPD 1 jest bardzo łatwą grą, no ale bardzo fajną. Pamiętam jak za czasów Pegasusa z kumplem żeśmy w nią grali dosłownie setki razy, jeśli nie tysiące, i przechodzili ją prawie za każdym razem w całości, no bo tak jak mówię, jest to gierka dosyć łatwa, także nie ma większych trudności z jej przechodzeniem. Więc to jest GP Dale 1. Jedźmy dalej zatem. Następna gra na liście to Tales 5 z 91. Tą grę na tej składance też już ukończyłem. Jest to zdecydowanie najgorsza gra z całej tej składanki. I uważam, że jest to w ogóle bardzo słaba gra. Nawet bym nie nazwał jej średniakiem. Ekran się cały czas przesuwa, nie mamy wpływu na jego przesuwanie, więc możemy zostać zabici przez ścianę, która nas zgniata. Wciskając B mamy taki spin właśnie tytułowy, chyba że możemy lecieć w przeciwnym kierunku. To jest jedyny sposób, żeby uratować się przed zgnięceniem przez ekran, czyli zmieniamy kierunek. Ale gra jest bardzo trudna, głównie przez to, że sterowanie jest strasznie siermiężne tutaj i ten samolocik słabo i trochę z opóźnieniem reaguje na nasze komendy. Więc gra jest... No i dopóki nie kupimy upgrade'ów, to strasznie wolno strzelamy, tak jak widać. Także zdecydowanie najsłabsza gra z tego zestawienia. Przechodząc ją musiałem dużo robić rewind, bo właśnie zapomniałem wspomnieć, że jak ciśniemy ZL, to mamy cofanie czasu, czyli jak gdzieś zginiemy czy coś, to nie musimy robić save'a czy wczytania, wystarczy robić rewind. Więc to jest na pewno znaczącym ułatwieniem, ale ogólnie, tak jak mówię, gra jest kiepska. Następna gra to Darkwing Duck. Gra, która jest takim trochę jakby, można powiedzieć, klonem Megamana. Gra jest też nie jakaś super showowa. Powiedziałbym, że też jest to taki przeciętny. Ja spróbuję tu wyłączyć filtr TV i zobaczymy, czy w takiej wersji czysto bym powiedział emulatorowej, bez żadnego filtra. No na pewno chyba jest ostrzej, nie? Może do nagrywania kamery będzie to się lepiej prezentować.
Dobra, fabuła mi nie jest potrzebna w takiej grze. Mamy pierwszy level. No, więc nasz Darwin Duck może skakać, chwytać się, jak widać, przedmiotów. Może strzelać z takiego pistolecika i walczyć z jakimiś kosmokaczkami. Czyli jak widać, gra całkiem ma dużo różnych mechanik, można by powiedzieć, jak na taką nesówkę. I rzeczywiście chyba lepiej się nagrywa, kiedy wyłączyłem filtr. Bo sprawdźmy jeszcze raz, jakbym włączył ten filtr na moment. No, nie wiem, czy jest różnica. Może jest bardziej... Piksel jest taki bardziej zaokrąglony. No, w sumie nie ma aż tak dużej różnicy. Czy mogę się tego złapać? Nie, chyba nie mogę. Nie, no chyba musiałem się tego złapać. Cofnijmy jeszcze, właśnie skorzystajmy z rewinda. Jak się tego złapać? Nie, no mogłem jednak się tego złapać, dobra. Myślałem, że nie. Trzeba było po prostu bardziej precyzyjny być. A, tutaj jest. Dlatego nie doskoczyłem. Także no, gra jest ok ogólnie. Grafikę ma całkiem ładną, jak na nesówkę. A, to można było po życie się wybrać. A, już mi się nie chce wracać. Także jak widać, nasz kaczor ma całkiem spory wachlarz umiejętności, jak na taką zwykłą, prostą nesóweczkę. Może się podobać gierka. Jeszcze jej nie przeszedłem na tej składance, dopiero właśnie będę zaczynał, także tyle jeśli chodzi o Darwin Ducka. Spoko gierka. Kolejna gra, druga część DuckTalesa, 93 rok. Też jeszcze jej nie przeszedłem na tej składance, też jeszcze jest to przede mną, natomiast oczywiście pamiętam tą grę z Pegasusa. Aczkolwiek jedynkę pamiętam o wiele lepiej. Też jak widać jest tu doklejona na siłę jakaś fabuła. No, a graficznie czy jest lepiej? No chyba jest bardzo podobnie, bym powiedział, może nawet identycznie. Mogę przywalić w to? Tak. No właśnie, nie wiem jak miałem go przeskoczyć. Może trochę lepsza jest grafika, może troszeczkę bardziej szczegółowa by się wydawała. Zbieramy tu różnego rodzaju znajdźki. Jakieś ostrzeżenia mi tu mówi, nie chcę mi się wczytywać w to. O, tak czułem, że da się tu wejść. Oczywiście jak w grze widzimy wodospad, to na bank coś tam będzie. Życie zdobyłem. Więc ta gra jest fajna, bo jest pełna sekretów ogólnie. Zarówno jak jedynka, tak i dwójka. Ale jak widać, schemat gry jest praktycznie taki sam. Skrzyneczki wyglądają tak samo. Takie same mamy możliwości, czyli skakanie na laseczce i tak dalej. Więc podobna gra, oczywiście no, w tamtych czasach ciężko było wymyślić coś więcej. Goof Troop to jest właśnie gra dodana na wersji na Switchu. W wersji na PlayStation 4 nie mam tej gry. No musieli coś dodać, żeby mieć argument do wznowienia gierki, no nie? Jakaś fabuła, można w to grać na dwóch. No, oczywiście nie mam z kim, więc gram sam. I gra, jak widać, jest w takim bardzo ładnej 16-bitowej grafice. Zaraz możemy podnosić przedmioty i ciskać nimi w tych bandziorów. Możemy to kopać. Dwóch naraz dzięki temu załatwiliśmy. Tylko że tutaj i tak nie mogę tych diamencików na ten moment zabrać. Tu się nie da skakać. To jest taka gra właśnie jak ze stare Zeldy, czyli jakieś takie mamy zagadki tutaj na jednym ekranie. Musimy się poruszać z takim widokiem izometrycznym i tutaj będzie ten czym to się podnosi. A i teraz mamy taki harpunik, który może nam służyć też do zbierania przedmiotów, jak widać. I właśnie tym harpunem, jakbyśmy tam wrócili, to by można było wtedy te diamenciki zebrać. I tu też chyba jest filtr TV możliwy do włączenia, więc jak go włączę, to chyba piksel stał się bardziej zaokrąglony, no nie? A, tym się nie da ich pokonać. Ale mogę w nich rzucić. A, nie trafiłem.
A tu jakiś dzwonek jeszcze jest. Co mogę robić tym dzwonkiem? Jak się go w ogóle używa? Nie, to jest... Nie wiem. A, okej. A, mogę zwracać po prostu na siebie uwagę wroga. No dobra, ale mnie pokonali. A, no właśnie, mogę po prostu zwracać na siebie ich uwagę, żeby za mną pobiegli. To jest kolejny harpun, nie wiem po co, przecież już go mam. Aha, czyli mogę go po prostu podnosić bez końca. To jest, widać, kolejny i kolejny. To podejrzewam, żeby na górę się dostać. No nie jest tak łatwo, kurczę. Ale jak beczułką dostaną, to znikną. Oczywiście jak się wyjdzie z ekranu i wróci, no to się zrespawnują, jak to bywa w starych gierkach. No, a nie, mogłem to otworzyć. Myślałem, że nie mogę. Co on nam tu powie? Aha, musisz zbudować most, żeby się przedostać. A tam, jak widać, jest deska, czyli tam się trzeba dostać od drugiej strony. No gra jest taka, no, mówię, jak Zelda. Pełna zagadek, ale bardzo fajna. Nie przechodziłem jej jeszcze. Kiedyś na emulatorze w nią grałem na PC-cie, bo pamiętałem ją z dawnych lat, bo mój kolega z podstawówki miał SNES-a i miał tą grę. GP Dale 2 z 94 roku, jak bardzo świeża gra, można powiedzieć jak na NES-a, bo w 94 roku, jak pamiętamy, to PlayStation wyszło. A tu proszę, gra na NES-a jeszcze w tym roku. Jest to chyba jedna z moich w ogóle ulubionych gier na NES-a. Pamiętam, jak z kolegą żeśmy ją przechodzili dosłownie podobnie jak jedynkę, setki razy. Myślę, że to nawet więcej. Jest no, rewelacyjna gra i w ogóle ma przepiękną grafikę jak na NES-a. Trzeba to przyznać. I też jest bardzo łatwa. Ostatni boss jest troszeczkę wkurzający, bo ciężko go trafić, bo no, taką bombą w niego walimy. Ale ogólnie gierka bardzo, bardzo przyjemna i bardzo łatwa i króciutka. Te levele to jak się nie chce bawić w zbieractwo, to dosłownie można przefrunąć je dosłownie w bardzo szybki sposób, jak widzimy. A teraz, no, zginąłem. A jakiegoś patrzyłem przez kamerę i jakiś jest input lag i niestety w platformówkach to nie pomaga. Ale gra jest rewelacyjna. Co nam jeszcze zostaje? Ostatnia gra, Bonkers. Również gra ze SNES-a. W to jeszcze nawet nigdy nie grałem. Nawet nigdy jej nie odpalałem na tej składance. Także też jeszcze przede mną. Chcę przejść wszystkie gry z tej składanki. Ogólnie już część przeszedłem, tak jak mówiłem, część nie. W tego Bonkersa jeszcze nie grałem, ale pamiętam tą postać z jakiejś kreskówki, jakiejś, która jak byłem mały, tu gdzieś w telewizji leciała. A jaki to jest typ? Czy to też jest platformer? Tak, to też jest platformer. Jak widać, grafika. O, mam jakąś... Czy ja mogę w ogóle... Aha, mogę naskakiwać na te psy. A. Raz jeszcze dostanę i będzie po mnie. Trochę się taka graficznie ładna, ale dość taka, kurczę, bym powiedział, sterowanie nie jest zbyt przyjemne. Ta postać się tak porusza dość flegmatycznie. Wyczuć te skoki precyzyjnie też jakoś tak nie bardzo mi wychodzi. No, grafika 16-bitowa ma swój, kurczę, styl, że ta grafika to się w zasadzie nie starzeje. Czyli każdego można teoretycznie pokonać. Ale się strasznie szybko respawnują. Daszowaniem go nie rozwalam, mogę go tylko trochę odepchnąć. A rewind działa tak samo oczywiście, jak i w tych nesówkach. Więc jak coś nam nie wyjdzie, to właśnie możemy... No, daszowaniem mogę go tylko lekko odepchnąć. A to co? Myślałem, że to jest przeciwnik, a to jest jakiś inny królik. No, więc tak w sumie to się niewiele dzieje na tym poziomie, nie? Idę i... O, fajnie wskoczył do
O, można w kaczce pływać też. I tak w sumie żadnej broni on nie ma, dziwne. Powinien mieć jakąś pałkę czy coś, nie? No tak tylko jedynie jak Mario naskakuje im na głowy. Tak, taki dość, powiem szczerze, generyczny platformer, nie? Te przeszkody takie mało interesujące. Pierwsze wrażenie, no grafika bardzo ładna, ale sama rozgrywka dość nudna, bym powiedział. Ten level, nie było tak naprawdę nic ciekawego w tym poziomie, nie? No dobra, tak się prezentuje ta autoskładanka. Ile jest gier? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i kupiłem ją, jak mówię, za kilkanaście złotych, więc całkiem dobry deal. Co myślicie? Które gry z tej składanki lubicie najbardziej? Dzięki za uwagę i cześć.